Siemanko, dzisiaj będzie ostrzenie najtańszego dostępnego noża. Zobaczymy, czy w ogóle da się z niego coś zrobić, więc od razu przechodzimy do roboty. Bohater dzisiejszego odcinka, czyli nóż za 30 zł. No niestety przepłaciłem, ponieważ znalazłem też oferty po 25 zł. No ale trudno. Zobaczymy teraz, czy w tym stanie, w którym do mnie dotarł, będzie w ogóle mógł coś przeciąć. Strasznie opornie to idzie. Teraz co do samej twardości, to mam tutaj dla porównania nóż robiony na zamówienie ze stali narzędziowej, hartowany od sprawdzonego wykonawcy, pilnik starej polskiej produkcji, czyli konkretna jakość. Twardość stali mierzymy w skali Rockwella, w stopniach HRC. Pilniki mają powyżej 60 stopni. No i możemy dzięki takiemu pilnikowi, najlepiej jeśli jest nowy, jest ostry, nie jest tutaj już wygładzony, mniej więcej określić, jaką coś ma twardość. Można to określić po dźwięku oraz po tym, co dzieje się na stali. Tutaj słyszymy, że ten pilnik nie zbiera, ślizga się po stali oraz na krawędzi nie widać, żebyśmy coś spiłowali. Więc możemy już stwierdzić, że ta stal jest zahartowana, twarda i to będzie pracowało. Teraz sprawdzę na tym. Uwaga, będzie dźwięk teraz piłowania tego drugiego noża. Słychać, że ten dźwięk jest lekko inny, ale też nie jest taki całkiem miękki i nie słychać, żeby ten pilnik całkowicie mocno się wgryzał w metal. Na krawędzi widać, że materiał jest lekko zebrany. Nie jest to jakieś mocne, ani też nie jest mocno widoczne. Uzyskałem tutaj po tarciu tylko bardzo lekkie zaoblenie, więc można stwierdzić, że ten nóż jest miększy od pilnika, no ale też nie jest całkiem miękką plastelliną. No jestem ogólnie zaskoczony, że w ogóle ktoś się bawił tutaj w jakiekolwiek utwardzanie w nożu za 30 zł, więc jest szansa, że naprawdę da się coś z tego jeszcze zrobić. Tutaj będzie dla porównania zwykła stal konstrukcyjna. Jak widać, jest materiał zebrany i ten dźwięk także jest inny, taki bardziej miękki. No jeśli ktoś piłuje pilnikiem, no to będzie mógł to wyczuć właśnie poprzez piłowanie, czy coś się poddaje pod tym pilnikiem i da się zebrać ten materiał, czy po prostu ten pilnik nasz się po tym ślizga. Więc to jest taki pierwszy sposób, żeby zobaczyć w ogóle, czy coś z tego będzie. Jeśli chodzi jeszcze o twardość stali, no to im jest twardsza stal, tym ma lepsze właściwości tnące, bardziej trzyma ostrość, no ale też jest bardziej podatna na złamania, pęknięcia, wykruszenia, więc to nie jest też tak, że im większa twardość, tym lepiej. Tutaj wydaje mi się, że ta twardość jest naprawdę na dobrym poziomie. Także teraz musimy popracować nad samą krawędzią tnącą, no bo jest po prostu za gruba i ten kąt krawędzi tnącej też jest za duży. Będę chciał zebrać ten materiał prawie do zera, no i wtedy powinno to naprawdę dać jakiś efekt. Tutaj mam kamień wodny, więc zamaczam go w wodzie, żeby nasiąknął porządnie, ponieważ będzie tutaj więcej ostrzenia. Na razie go odstawiam. Tutaj mam osełkę diamentową o gradacji 300. No i ogólnie jak ostrzyć? Będę ostrzył całą tą płaszczyznę, która jest tutaj już nadana, taki wstępny szlif. Będę to zbierał, aż zejdę na całej grubości, tak żeby ta krawędź była prawie na zero. Tak samo ta praca będzie wyglądała. Jeśli na przykład wykruszy nam się ostrze, musimy po prostu na pionowo wyrównać całą tą krawędź, aż zjedziemy to miejsce wyszczerbione czy wykruszone. No i od nowa musimy wyszlifować wszystko, tak żeby ta krawędź znowu była wyprowadzona na nowo. No i to wyszczerbienie czy wykruszenie zostało zeszlifowane. I ogólnie, jeśli ostrzymy takie większe płaszczyzny, no to dobry sposób jest taki, żeby najpierw przyłożyć to ostrze do osełki, a potem docisnąć koniec. Wtedy tutaj trzymając to ostrze w tym miejscu na początku,
mamy już ustalony kąt, który musimy ostrzyć. Ewentualnie możemy bardziej tylko dociskać przód, jeśli chcemy, żeby tutaj mniej się zwiększało, a grubość bardziej nam schodziła tu na przodzie. No i przy osełkach diamentowych nie dociskamy tego na siłę, ponieważ różnica twardości jest taka, że nie ma potrzeby. Powykruszamy sobie tylko ewentualnie ten nasyp, dociskamy i przesuwamy. Jak widać, zaczyna mi się tutaj zbierać ta płaszczyzna cała. Nie szlifuję nic tu, tylko właśnie pod naciskiem. Ten kąt sam mi się tutaj ustala i tylko moje zadanie jest takie, żeby to trzymać, nie gibać tym i przesuwam po osełce. No wymaga tutaj się cierpliwości. Może to trochę potrwać. Już jest trochę więcej. No i to potrzeba trochę czasu na to, więc na razie ucinamy. Ja sobie trochę poszlifuję i będę pokazywał Wam poszczególne etapy za jakąś dłuższą chwilę. Tak to wygląda. Jest właśnie jeszcze sposób taki, żeby najpierw sobie wytworzyć jakiś kąt zbliżony, tak żeby w pierwszej kolejności pocienić tą krawędź, no i później dopiero zaczynamy kłaść powoli, bardzo minimalnie ten szlif właśnie do tej linii. Krawędź już udało mi się bardzo dużo pocienić, więc to już jest prawie to, co bym chciał uzyskać, także tylko muszę dociągnąć ten szlif do tej pierwszej linii, no i zajmiemy się już wygładzaniem, ostrzeniem. Trzeba też uważać, jeśli chodzi o tą samą krawędź tnącą, ponieważ początkowo no to było jak w siekierze, bardzo gruba, duży kąt, no ale też dzięki temu ta krawędź jest bardzo wytrzymała, traci sporo na zdolnościach tnących, no ale zyskuje dużo na wytrzymałości. Im ta krawędź jest cieńsza, tym znowu właśnie jest odwrotnie. Zyskujemy zdolności tnące, no ale też wpływa to na samą wytrzymałość tej krawędzi. Więc zależy, kto jak posługuje się tym nożem. Jeśli ktoś bardzo dobrze potrafi się nim posługiwać, tak żeby nie wbijać go w niepotrzebne rzeczy, nie uderzać, nie stukać o nic, także ta szansa o wykruszenie albo wyłamanie części ostrza jest bardzo mała, no to może zjechać ten nóż prawie na zero albo całkowicie na zero. Wtedy będzie miał bardzo dobre właściwości tnące, to będzie bardzo fajnie cięło skórę, no ale też właśnie wpłynie to na samą wytrzymałość. Także ja lecę dalej i za chwilę się znowu zobaczymy. Dojechałem do tego momentu, no i przyznam szczerze, że na tym etapie skończę, bo naprawdę schodzi na tym sporo czasu. Nie spodziewałem się, że ta stal będzie tak twarda za te pieniądze. Jak to wygląda od boku. Zebrałem naprawdę sporo materiału. Krawędź tnąca jest już cieniutka. Urobku naprawdę sporo. Otwory w osełce pozapychane, a już 2 razy to wyczyszczałem. Więc powoli już przechodzimy do wykańczania tego ostrza i zobaczymy, jak to będzie cięło. Teraz biorę drobną osełkę diamentową. Ona ma chyba 800, jak dobrze pamiętam. I teraz będę ostrzył samą krawędź tnącą, też na dość mały kąt. Wyprowadziłem nową krawędź tnącą i robię to do tego momentu, aż tutaj po drugiej stronie, jak przejedziemy palcem, będziemy wyczuwali taki zadzior na samym ostrzu, na samej górze. To jest tak zwany drut, który pojawia się właśnie przy ostrzeniu, bo jak my zbieramy ten materiał z tej strony, to ta stal leciutko, tak mikroskopijnie wywija się na drugą stronę. I może być tak, że mamy wyostrzone, a to ostrze słabo tnie, no bo właśnie na krawędzi jest ten drut. Więc można przeciągnąć dosłownie kilka razy, tak żeby on zszedł, wyłamał się. Więc na tej osełce mam już wszystko. Teraz kamień wodny. Tu jest gradacja 1000 i teraz na kamieniu wodnym całość. Tutaj ostrzę też do momentu, aż będę czuł ten zadzior na ostrzu. Jeśli on się pojawia, to przeciągam. Możemy teraz sprawdzić na paznokciu. Jeśli przykładamy ostrze i chcemy przeciągnąć i ono się klinuje, albo nam ścina płytkę, no to znaczy, że jest naostrzone. Jeśli będzie się ślizgało po paznokciu, no to znaczy, że jeszcze przed nami trochę pracy, więc przyciskamy do paznokcia. Jak widać zbiera. Teraz skóra, pasta polerska. I teraz polerujemy to wszystko.
Robimy test ostrości, kartka papieru. Ogólnie można byłoby to poświęcić jeszcze więcej czasu, no ale naprawdę ta stal, no jestem zaskoczony, bo jest naprawdę twarda. Spodziewałem się plasteliny, zwykłej blaszki, po prostu tylko wyciętej i naostrzonej na kolanie. Na to wygląda, że ma ręce i nogi. Zobaczymy właśnie, jakie to będzie jeszcze w użytkowaniu. Zrobiłem krawędź na 0, wyostrzyłem ją po prostu całkowicie, bez żadnej jakiejś najpierw zgrubienia, a później wyprowadzenia krawędzi tnącej. Zrobiłem to maksymalnie na ostro. Chciałbym właśnie zobaczyć, jak ta stal się zachowuje, jak to ostrze się zachowuje, czy wytrzymuje po prostu te cięcia, ewentualnie jakieś wbicia w coś, w matę, w deskę drewnianą, czy jest podatne na wykruszenia, czy nie. No moim zdaniem to i tak nie ma się czego spodziewać za 25 zł czy 30. No bo ten nóż wydaje się przyzwoity. Wymaga czasu, żeby to wyostrzyć. Tutaj jest ta jedna płaszczyzna, a później wyprowadziłem jeszcze drugą, taką też dość płaską, na krawędź tnącą, już po prostu ześlifowując to na 0. Tak to wygląda od boku. Początkowo było naprawdę grubo. Zdecydowałem się, że zjadę to maksymalnie kosztem wytrzymałości, ale chciałbym, żeby to było ostre. To teraz będzie mój nóż, którego będę używał w kolejnych projektach. Zobaczymy, jak to się sprawdza. Teraz utniemy kawałek skóry. Z krawędzią tnącą nic się nie dzieje. Gryza się to aż miło. Teraz jest fez ostre. Trzeba już naprawdę uważać z takimi narzędziami, bo to jest ułamek sekundy. No i mogą być poważne obrażenia. Także końcowe podsumowanie, no dla mnie bardzo na plus. Nie wiem, na ile to jest powtarzalne w tych nożach, bo kupiłem tylko jeden. Nie wiem, czy nie będzie tak, że po prostu na 10 tylko jeden jest dobry. No bo w tej cenie, no to nie można już niczego wymagać. Dziwne, że w ogóle ktoś za te pieniądze coś takiego złożył. Także dajcie znać, czy też używacie takich noży, jak się wasze sprawują, czy jednak nie wierzyliście w to, że za parędziesiąt złotych można mieć. No wydaje mi się, że dość przyzwoity nóż. Jak na razie tak się wydaje. Zobaczymy jeszcze w dalszym czasie, jak to będzie wyglądało. Dajcie znać, jak oceniacie ten nóż. Moim zdaniem naprawdę jest dość przyzwoity. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.